Citroen to marka, która jednoznacznie powinna kojarzyć się nam z innowacyjnością i nietuzinkowością. Niestety, kilka ostatnich modeli zdawało się zaprzeczać temu stwierdzeniu poprzez nudny i oklepany design. Jednak wygląda na to, że dobre czasy mają powrócić wraz z pojawieniem się nowej C3, która ma być odważna, komfortowa i bezpieczna. Come on, we can't go away. We don't need them, oh, oh. Designem najnowsza generacja czerpie garściami z rozwiązań, które widzieliśmy w kaktusie. Nie zabrakło tu miejsca dla charakterystycznych lamp przednich, które umieszczono poniżej świateł do jazdy dziennej, airbumpów, z których możecie zrezygnować, jeśli Wam nie odpowiadają, oraz masę różnych stylistycznych wyróżników, dzięki którym nowy francuski mieszczuch sprawia wrażenie bardzo przesadzistego. Zasługę mają także w tym zmienione wymiary zewnętrzne. Milimetrów przybyło na długość i szerokość, natomiast ubyło ich na wysokość. Patrząc jednak z praktycznego punktu widzenia, warto docenić wysoko umiejscowiony przedni zderzak, któremu niestraszne będą krawężniki i inne miejskie przeszkody. Poza tym sami przyznacie, że Citroen stylistycznie wraca na dobrą drogę, a konkurencja powinna się bać. Come on, we can't go away. Nie zapomniano oczywiście o tych kilku osobach, które będą chciały spersonalizować swoją wymarzoną C3, oddając w ich ręce 3 różne kolory dachów i kilka pastelowych lakierów nadwozia, dających łącznie 36 kombinacji. Możliwość personalizacji wrzucono także do wnętrza małej cytryny. Jeżeli szukamy czegoś innego niż zwyczajne czarne wnętrze, możemy wybrać jedną z 3 opcji kolorystycznych, wraz z którymi zmieniają się tapicerki i materiałowy dekorek na desce rozdzielczej. Jak przystało na tą klasę, materiały użyte do wykończenia konsoli są twarde. Testowany egzemplarz ma przejechane dopiero 3000 km, dlatego trudno ocenić nam jakość montażu. Na razie ciężko jest mieć do niego zastrzeżenia i oby z każdym kolejnym kilometrem nic się nie zmieniło. Pod względem designu kabiny, Citroen znowu stanął na wysokości zadania. Całe wnętrze zostało obficie obdarowane prostokątnymi detalami. Jeśli myślicie, że na tym kończą się ciekawe rozwiązania, to jesteście w błędzie. Francuzi udowadniają, że nawet zwyczajne uchwyty do zamykania drzwi można zrobić inaczej. Udało się też wygospodarować miejsce dla kilku schowków, choć uchwyty na napoje są mało praktyczne. Genialnym rozwiązaniem jest za to wypełnienie kieszeni w drzwiach jasnym tworzywem. Dzięki temu odnajdziemy wszystkie zapakowane do nich rzeczy. W mierzącym niecałe 4 metry długości nadwoziu wygospodarowano wystarczającą ilość miejsca na nogi dla pasażerów tylnej kanapy, którzy wreszcie dostaną normalnie otwierane okna. Z kolei wysoko zamocowany fotel połączony z małym otworem drzwiowym skutecznie utrudniają zajmowanie miejsca wewnątrz. Jeśli planujecie wozić kogoś wyższego, to zrezygnujcie z opcjonalnego szklanego dachu. Zabiera kilka centymetrów przestrzeni. Wielki plus za uchwyt ISOFIX z przodu, nawet w najtańszej wersji wyposażenia. Co do bagażnika, to zmieścicie w nim teoretycznie 300 litrów bagażu. Przeszkadzać może dość wysoki próg załadunku, brak praktycznych haczyków, czy nie składające się na płasko oparcia tylnej kanapy. Bez wątpienia największy nacisk wewnątrz położono na komfort, co widać po fotelach. Są one obszerne i wygodne, a także zapewniają wystarczającą ilość podtrzymywania bocznego. Na długiej trasie nie powinniście narzekać na nie, podobnie zresztą jak na brak regulacji odcinka lędźwiowego. Mając ten aspekt na uwadze, nie dziwi miękkie zawieszenie. Wszelkie dziury i nierówności są wybierane bez najmniejszego zająknięcia, co na pewno docenicie na polskich drogach. Choć jego praca mogłaby być bardziej kulturalna. Niewielkie problemy mogą pojawić się przy dynamicznej jeździe po zakrętach, gdzie C3 wykaże się bardzo chętnym wyjeżdżaniem przodu i lekkimi przechyłami nadwozia. Mimo to jazda tym samochodem należy do przyjemniejszych i nie jest kompletnie wyprana z emocji. Układ kierowniczy jest zestrojony typowo po citroenowskiemu. W mieście kręcenie kołem kierownicy jest lekkie i przyjemne, natomiast osiągając wyższe prędkości, układ kierowniczy utwardza się, przekazując nam dostateczną ilość informacji i precyzji. Małego Citroena należy docenić za mnogość asystentów jazdy, które mają poprawić nasze bezpieczeństwo. Już w najtańszej wersji wyposażenia otrzymamy standardowo tempomat, asystent zmęczenia kierowcy oraz asystent pasa ruchu. W
W najbogatszej odmianie opcjonalnie możemy dokupić czujniki martwego pola, kamerę cofania, a także asystent hamowania awaryjnego. Większość funkcji i ustawień obsługujemy z poziomu 7-calowego ekranu dotykowego, który otrzymał nowy, przeprojektowany system wraz z nowymi i przyjemnymi dla oka grafikami. Działa on znacznie płynniej niż jego wcześniejsza wersja, choć do ideału jeszcze trochę brakuje. A brak tradycyjnych pokręteł i przycisków do obsługi klimatyzacji nie jest już wielkim minusem. Najciekawszą nowością, którą możemy znaleźć w C3, jest zamontowana na stałe kamera Connected Cam, pełniąca rolę wideorejestratora. Do jej obsługi przydaje się wygodna aplikacja na smartfony, komunikująca się wraz z kamerą za pośrednictwem Wi-Fi. Z jej poziomu, poza standardowymi opcjami jak przeglądanie i kopiowanie zdjęć oraz filmów, możemy odnaleźć nasz samochód, zmienić ustawienia nagrania czy udostępnić klipy do mediów społecznościowych. Dzięki wbudowanemu akcelerometrowi samochód jest w stanie automatycznie zarejestrować 30 sekund przed wypadkiem oraz minutę po nim. Jeśli jesteście zainteresowani jakością rejestrowanego materiału, to gdzieś tu na ekranie powinien znaleźć się odnośnik do osobnego filmu. No dobrze, ale odłóżmy na bok te wszystkie gadżety i skupmy się na tym, co mamy pod maską naszej cytryny. Jest to silnik 1.2 PureTech o mocy 110 koni mechanicznych, połączony ze skrzynią biegów manualną 5-biegową. Dokładnie taki sam zestaw napędowy mieliśmy w ostatnio testowanym Peugeotie 2008, a tu w T3 zachowuje się on bardzo podobnie. Skrzynia niestety nie jest zbyt precyzyjna i nie lubi szybkich zmian, a silnik przynosi zauważalne wibracje do kabiny. Chociaż postarano się o lepsze jego wyciszenie. Poza tym jednostka napędowa jest dynamiczna do prędkości w okolicach 110 km na godzinę. Ma również dobrą elastyczność i umiarkowany apetyt na paliwo. W trasie bez problemu uda nam się osiągnąć wyniki oscylujące w granicach 5,3 litra. W mieście musimy liczyć się ze spalaniem w okolicach 6,5 litra na każde 100 km, natomiast przy prędkościach autostradowych zużycie paliwa kształtuje się na poziomie 7 litrów. Warto jednak zejść z prędkościami do okolic 120 km na godzinę, aby C3 odwdzięczyła się z użyciem paliwa o litr mniejszym i bardzo dobrym, jak na tą klasę pojazdów, wyciszeniem. Cennik nowego francuskiego mieszczucha otwiera cena 39 900 zł za wersję Live z wolno ssącym silnikiem 1.2 PureTech o mocy 68 koni mechanicznych. Jeśli chcecie przebierać w opcjach i wybierać kolorowe dachy, to musicie dorzucić kolejne 5000 zł i wybrać odmianę Film. Najbogatsza odmiana Shine ze 110-konną jednostką napędową to wydatek 64 500 zł. W naszym egzemplarzu znalazło się jeszcze miejsce dla dodatków za około 7000 zł. Wielkie dzięki za obejrzenie naszego testu. Jeśli Wam się podobał, to standardowo zapraszamy do pozostawiania po sobie śladu w postaci łapki w górę oraz subskrypcji. Zachęcamy również do wyrażania swoich opinii na temat nowej C3 i zadawania pytań odnośnie jej. Na razie!